Polski hub to tarcza przeciwko recesji przez wojnę w Iranie i kuszeniu Gazpromu. Zachodowi grozi zielona dominacja Chin zapisana w planie 5-letnim. Ultimatum energetyczne Trumpa wobec Iranu wygasa dzisiaj. Jest 23 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Hub w Polsce to tarcza przed recesją energetyczną i kuszeniem Rosji. Polska musi chronić swoje okna na świat z surowcami spoza Rosji, bo daje ochronę przed kryzysem dostaw przez wojnę w Iranie. Mogą kiedyś stać się celem agresora. Musi także zmniejszać zależność od węglowodorów. To argument za atomem i OZE, ale także paleniem własnego węgla w czasie kryzysu. Polska znajduje się pod wpływem kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Iranie, ale ma zapewnione bezpieczeństwo dostaw dzięki niezależności od dostaw z Rosji. Należy wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej na Bałtyku, która daje alternatywę całemu regionowi. Warszawa buduje hub dostaw gazu i ropy spoza Rosji dzięki infrastrukturze jak naftoport oraz gazoport. Jeżeli bezpieczeństwo dostaw tymi szlakami nie zostanie zagrożone, będzie pod wpływem szoku cenowego wywołanego wojną w Iranie, ale nie zabraknie jej paliw. Jest to argument za wzmocnieniem ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku, ponieważ pokazuje istotną zależność polskiego bezpieczeństwa od szlaków morskich, które mogą stać się teraz celem. Oznacza to, że dopóki Polska ma bezpieczeństwo dostaw przez Bałtyk, jest względnie chroniona przed szokiem podażowym. Jest jednak także ryzyko związane z szokiem cenowym na połączonych rynkach surowców. Z analizy Allianz Trade wynika, że wojna w Iranie podnosi ryzyko recesji w Polsce. Powodem ma być potrójny deficyt budżetowy, na rynku bieżącym oraz w wyniku ujemnego bilansu energetycznego. W trzecim aspekcie chodzi o to, że Polska pozostaje zależna od importu surowców, więc jeśli ich ceny będą rosły przez wojnę w Iranie, będzie płacić za nie coraz więcej, wywołując presję inflacyjną. Allianz Trade ocenia, że ryzyko recesji wzrośnie znacznie, jeżeli kryzys potrwa dłużej niż 4 miesiące. Wojna w Iranie trwa już 4. tydzień. Prezydent USA zagroził Teheranowi, że zniszczy jego energetykę, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus w ciągu 48 godzin. Oznacza to, że Iran ma czas do wieczora 23 marca czasu polskiego. Ten kraj zareagował zapowiedzią odwetu, który miałby dotknąć obiektów energetycznych USA w regionie. Dalsza eskalacja grozi wydłużeniem konfliktu oraz dalszym wzrostem cen surowców. Oznacza to, że presja na gospodarkę Polski oraz innych krajów europejskich będzie rosła. Wykorzystuje to rosyjski Gazprom, który dalej regularnie komentuje niski poziom zapasów gazu w magazynach europejskich, promując powrót do jego gazu. Krótkoterminowo Polska ma jednak przewagi pozwalające jej ograniczać skutek kryzysu, w tym własne zasoby węgla. Przykładowo, wydobycie węgla brunatnego odbywa się w oderwaniu od cen na rynkach globalnych i dawało przewagę polskim podmiotom w kryzysie energetycznym 2022 roku. Może być podobnie teraz. Polska i inne kraje unijne mają także do dyspozycji różne rozwiązania kryzysowe pozwalające obniżyć koszt energii oraz surowców w czasie kryzysu. Warto rozmawiać o obniżce obciążeń polityki klimatycznej w celu zmniejszenia narzutów na ceny energii. Długoterminowo jednak zasadne jest utrzymanie kursu na dywersyfikację dostaw gazu i ropy, utrzymanie drożności szlaków alternatywnych, a docelowo także dalsze zmniejszanie zależności od węglowodorów. To argument za kontynuacją programu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz kolejnych obiektów. Jedna pastylka uranowa waży 20 gramów, a daje tyle energii co 350 m3 gazu, 410 litrów ropy naftowej czy 400 kg węgla kamiennego. Zapasy paliwa jądrowego można składować na terenie elektrowni i wystarczą na kilka lat pracy bez dostaw z zewnątrz. Oznacza to, że atom jest oprócz dywersyfikacji narzędziem uniezależniania od kryzysów energetycznych, wspierając też stabilność systemu przy rosnącej mocy źródeł odnawialnych OZE. To dlatego polski hub gazowy, naftowy i jądrowy może być fundamentem do dalszego uniezależniania całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko od Rosji, ale także szoków cenowych. Oznacza to również, że rośnie znaczenie bezpieczeństwa dostaw przez Morze Bałtyckie, bo tamtejsze szlaki mogą być celem w sytuacji, gdy są ochroną przed szokiem podażowym wywołanym wojną w Iranie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zmiany w ETS.
Kancelaria Premiera informuje, że Polska skorzysta z funduszów ETS wartego 30 miliardów złotych, który pozwoli wykorzystać dodatkowe uprawnienia uwolnione z rezerwy stabilności rynkowej MSR. Komisja ma je wypuścić na dniach. Mają także zostać przedłużone darmowe uprawnienia dla przemysłu energochłonnego. Komisja ma przedstawić swe własne propozycje przed wakacjami. Ofensywa Kanady. Kanadyjczycy wzmacniają zabiegi o kontrakt na budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Używają argumentów mniejszej zależności od Rosji i większej polonizacji projektu. Jest możliwość, że przebiją innych wejściem z kapitałem do polskiego atomu, a więcej na stronie energydrink.today. Więcej atomu. Rząd powinien więcej inwestować w budowę elektrowni jądrowych. Polska energetyka musi opierać się na atomie, mówił w Słupsku Adrian Zandberg, przewodniczący partii Razem, cytowany przez Polskie Radio Koszalin. Ocenił, że Polska potrzebuje docelowo 8 bloków jądrowych. Zasugerował wsparcie budowy przez Narodowy Bank Polski. Weryfikacja. Rusza rejestracja chętnych po moc drugiego pływającego gazoportu w Polsce. Okaże się, czy wstępne zainteresowanie z naszego kraju, Litwy, Słowacji, Węgier i Ukrainy zostanie przekute w konkrety tak, aby rozbudować polski hub OFSR-u 2. Teraz wieści z Europy. Problemy gazowe. Aukcje elektrowni gazowych w Niemczech mogą być bardziej opóźnione. Według Der Spiegel pomoc publiczna zatwierdzona przez Komisję Europejską w sprawie budowy 12 gigawatów gazówek może doprowadzić do tego, że aukcje odbędą się latem przez konieczność zapisów o konwersji na wodór. Opóźnienie rodzi obawy o tempo odchodzenia od węgla. Bez wskazania winnych. Podsumowując, dochodzenie prowadzi do wniosku, że awaria zasilania, która dotknęła Hiszpanię i Portugalię 28 kwietnia 2025 roku, była wynikiem wielu współdziałających czynników, oceniają autorzy raportu o przyczynach blackoutu iberyjskiego. Raport zawiera wskazówki rozwiązań, a więcej na stronie energydrink.today. Kuszenie trwa. Komisja Europejska zaproponowała obniżkę obowiązku gromadzenia zapasów przed zimą z 90 do 80% mocy magazynowych ze względu na niskie rezerwy po ostatnim sezonie. Rosyjski Gazprom wytyka Holandii rekordowo niskie zapasy, sięgające 6,8% pojemności magazynów. Chińska dominacja. Wojna w Iranie to zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ropy do Chin, polegających w istotnym stopniu na Bliskim Wschodzie. Jednakże nowy plan 5-letni przedstawia strategię, która da państwu środka niezależność dzięki zielonej dominacji. Zachód musi się uczyć i bronić przed zagrożeniami z tego tytułu, które dotyczą także Polski, a więcej na Onecie. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. Drony ukraińskie uderzyły w kluczowy naftoport Rosji na Morzu Bałtyckim. Skala zniszczeń nie jest znana, ale zapłonęły zbiorniki paliw w obiekcie w Primorsku, którego znaczenie rośnie wobec zniszczeń spowodowanych dronopadem na Morzu Czarnym, a więcej na stronie energydrink.today. Na wszelki wypadek. Australia szykuje plan racjonowania paliwa na wypadek kryzysu energetycznego przez wojnę w Iranie. Kraje azjatyckie są bardziej zależne od dostaw surowców z Bliskiego Wschodu, ale ich problemy przełożą się na szok cenowy na całym świecie. Refleksja jądrowa. Według Taipei Times Tajwan rozważy rezygnację z odejścia od atomu ze względu na cel obniżki zależności od importu surowców dzięki energetyce jądrowej. Ostatni reaktor na wyspie został wyłączony w 2025 roku. Ultimatum. Ropa Brent kosztuje około $108 za baryłkę i potaniała w stosunku do piątku pomimo ultimatum Trumpa o zniszczeniu energetyki Iranu wygasającego wieczorem 23 marca. Iran grozi odwetem. Według portalu Axios jest plan Trumpa zajęcia naftowej wyspy Hark w celu zmuszenia Iranu do odblokowania cieśniny Ormus. Wcześniej były informacje o Marines zmierzających ku Iranowi. To recepta na operację lądową. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.